I witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie, tradycyjnym dzień dobry, cześć, dobry wieczór, w zależności od pory, w której mnie oglądacie. Przywitanie jest jak zwykle na każdy czas, na każdą porę. Kochani, pragnę Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za tak wspaniały Wasz odbiór, za wszystkie komentarze, za wszystkie telefony, za wszystkie wiadomości na Messengera, na WhatsAppa i tak dalej, na wszystkich portalach społecznościowych, za udostępnianie ostatniego mojego materiału, który naprawdę popłynął od serducha i spotkał się z mega fajnym odbiorem z Waszej strony. Bardzo, ale to bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Bodajże w chwili obecnej ma on już bodajże 250 lajków i do wczoraj było to do zera, bez dislike'ów, czyli łapek w dół. Wczoraj no ktoś tam się wykruszył, wiadomo, nie każdemu może się podobać, ja to rozumiem, szanuję Was. Bardzo dużo telefonów, że mieliście podobne problemy, że macie podobne problemy, że borykacie się z nimi, a ja w tych wszystkich materiałach mam nadzieję, że Was nie zawiodę i będziemy trzymać jakiś merytoryczny, fajny poziom, że te nasze treści będą coraz bardziej rzeczowe, coraz bardziej ciekawe, czego sobie, ale przede wszystkim Wam życzę z całego serducha. Jak wiecie, chłopak ze mnie szczery, prosty, mówię jak jest, nie obijam w bawełnę. Druga sprawa, to taki malutki komunikat. Jak już mówiłem wcześniej, miała pojawić się aukcja, jest druga i ostatnia aukcja naszych gołąbków. Również zauważyłem, że pewnie większość z Was już o tym wie, ponieważ dość fajnie tam podbijacie, bodajże na tą chwilę 10 z 13 gołąbków jest już podbite i jakby nawiązując troszeczkę właśnie do takich tematów, chciałbym opowiedzieć o klatkach wysyłkowych, troszeczkę o klatkach wysyłkowych, ponieważ jak wiemy w większości przypadków poczta narzuciła na nas obowiązek wysyłania gołąbków bądź różnych innych ptaków właśnie w owych klatkach, dlatego też szukaliśmy, jak już mówiłem wcześniej, jakiegoś rozwiązania. Pytaliśmy gdzieś tam na różnych forach, a jakby nieco szybciej dostaliśmy już ofertę, jedną, ale myślę, że bardzo fajną, od niejakiego Janusza Skowronka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie i oto tu przede mną właśnie klatka jego dzieła. Wszystkie cenniki Janusza, o wymiarach raczej nie będziemy tutaj za wiele mówić, ponieważ Janusz jest producentem i myślę, że po wstępnym jakimś tam dogadaniu się z Wami na pewno zrobi pod indywidualny rozmiar, bądź też nauczony jakimś tam już doświadczeniem w owym temacie, podpowie Wam, na ile sztuk jaka klatka powinna mieć wymiary. Jeśli chodzi o samą klatkę, no jak wszyscy wiemy, no nic tu twórczego nie możemy spłodzić. Jest ona zrobiona w taki oto sposób, najprościej jak się tylko da. Co najważniejsze, jest ona bardzo, ale to bardzo stabilna i tu też były moje jakieś tam obawy, że i pewnie tak będzie, że co niektóre klatki od jakichś tam powiedzmy producentów, którzy na szybko nazwią się producentami i będą robić podobne rzeczy, no mogą okazać się bardziej zabójcze jak sam karton, ponieważ może gdzieś się to rozlecieć. Dlatego też no niech zawsze nie kieruje Wami tylko cena, a żeby szła naprawdę jakaś jakość i fajnie by było, żeby było w tym wszystkim jakieś doświadczenie. Dodam tylko, od razu ucinając spekulacje, nie jest to film ze współpracą. Nauczyłem Was już bardzo dawno, myślę, z wieloma rzeczami, z wieloma produktami, że jeśli takowa współpraca by była, na pewno byłaby opisana jako płatna promocja. Płaciłem za te klatki,
normalnie. Myślę, że nic w najbliższym czasie się nie zmieni. Po prostu dostałem towar, który uważam jest godny uwagi, dlatego też, jak już wcześniej podobnie było z rusztami, celami i tak dalej, postanowiłem się z Wami podzielić. Wracając do samej klatki, w moim ręku jest to klatka na jednego osobnika. Jest ona zrobiona na zszywki. Dodam tylko, że przy większym zamówieniu, takim jak ja miałem, Janusz wziął mi i po prostu jakby ona nie była do końca złożona, była ona w częściach, była ona wstępnie złożona i tu, no niestety sami musimy, powiedzmy, jeśli mamy jakiś taker, czyli zszywacz, taki mocny na zszywki, no jest to trochę mniej problemowo. Jeśli nie mamy, pozostają nam śrubki bądź gwoździki i tak dalej. No w tym konkretnym przypadku są tu gwoździki. Otwiera się ona do góry. Tu, o. Proszę. Zamyka się. Nie ma najmniejszego problemu. Uważam, że produkt godny polecenia. Mówię, przede wszystkim jest bardzo stabilny. No, myślę, że wiele dłużej o tych klatkach nie możemy tam się rozwodzić. W moim konkretnym przypadku w tej chwili trzymam w ręku sztukę na jedną i tu została nam bodajże na 2 sztuki, może ewentualnie 3. Wszystko skonstruowane jest tak naprawdę dokładnie tak samo. Dlatego jeśli ktoś by chciał, a wiem, że jeśli coś pokazuję bardzo często, gdzieś tam od Was później są zapytania, gdzieś tutaj wrzucimy Wam i w opisie tego filmu, wiem, że nie wszyscy czytają opisy, również wrzucimy tutaj konkretnie na film, na miarę do Janusza, również też możemy zrzucić tutaj mniej więcej ceny, jakie zostały mi podane. O samych klatkach tyle. Mogę polecić z czystym sumieniem. Jeśli oczywiście ktoś tam ma jakieś tańsze, lepsze alternatywy, nie widzę problemu. No ja wybrałem i przyznam się szczerze, że w niedzielę kończy się nasza druga aukcja i bodajże na środę, we wtorek w zasadzie, spodziewamy się nowych klatek i w środę będziemy robić wysyłki z tej oto, z tych oto gołąbków. Drugi z tematów i bardzo ważnym jest, w dalszym ciągu mówimy o pierzeniu. I teraz, moi drodzy, pierzenie pierzeniem, ale już na tym etapie warto jest zadbać o to, żeby ten nowy płaszcz, ta nowa kurteczka z piór, która ma służyć nam cały rok, nie była nadto niszczone przez jakieś insekty bądź cokolwiek innego. I teraz pytanie zasadnicze, dlaczego już na tym etapie? Zupełnie szczerze powiem Wam, że nawet już na tą chwilę, patrząc na moją hodowlę, jest to troszeczkę późnawo. Optymalnie jest kropić gołąbkami, bo o tym sobie dzisiaj, gołąbki, bo o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, w okresie, w którym jest jak najbardziej gołąb rozpierzony. Pytanie, dlaczego? Jakby bardzo duża rzesza odbiorców, czyli hodowców takich mniej doświadczonych, zakłada, że kroplami wszelakiej maści, o których zaraz porozmawiamy, kropimy na pióra. Nic bardziej błędnego. Kropimy na skórę. I teraz najlepszy moment, żeby to wykonać, jest zdecydowanie czas, w którym gołąbek jest bardzo, ale to bardzo rozpierzony. Pytacie dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Ponieważ przy wymianie piór skóra jest bardzo ukrwiona, zdarzają się strupki, co kwituje tym, że owe krople trafią szybciej do krwiobiegu, ponieważ
Ona nie ma być na skórze na zewnątrz, nie ma też być na piórach, jak niektórzy błędnie myślą, a konkretnie powinno dać się w krwiobieg. I powiem wam szczerze tak, ja w mojej hodowli wybrałem akurat krople U200 z Tolisana. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jest to w 100% inwermektyna, która występuje w 99, a może i 100% wszystkich tych kropel na insekty? Tego nie wiem, nie udało mi się znaleźć takowej informacji, aczkolwiek uważam, że firma Tolisan no sama w sobie ma tak dobrą renomę, tak dobrą markę, że postanowiłem właśnie w nią zainwestować. Oczywiście logo Tolisan oznacza też troszeczkę większe ceny. Ja za ten konkretne krople dałem 95 zł. Jeśli chodzi o tańsze alternatywy, no na pewno u każdego weterynarza dostaniecie inwermektynę czy krople na bazie inwermektyny. Kropimy, być może nawet jest to samo. Jest też środek Molik od Dominika Palarskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Osobiście jeszcze nie próbowałem, co nie znaczy, że nigdy nie będę tego robił. No i myślę tyle. Co do samych kropli, no producent tutaj obiecuje nam, że owe krople działają przez 12 miesięcy. Czy tak faktycznie jest? Tego nie wiem. Przyznam się, nigdy jakby na to nie zwracałem uwagi. Aczkolwiek w tym roku celowo gdzieś tam przysiądziemy i będziemy to obserwować. Ważną rzeczą, moi drodzy, jest również dezynfekcja gołębnika i z pewnością gdzieś tam po zakończeniu cyklu pierzenia, a uważam, że taki cykl będzie kończył się gdzieś z końcem grudnia, z początkiem stycznia, dokładnie krok po kroku nagramy film instruktażowy, jak w naszej hodowli to wygląda. Dlatego też jedno to zabezpieczyć gołąbki, druga sprawa zabezpieczyć gołębnik. Uważam osobiście, że warto jest to zrobić troszeczkę później. Przy okazji gdzieś tam te pióra, które nam pozostaną, te puchy, to wszystko zostanie zmiecione z powierzchni ziemi przy pomocy palnika, którego używamy, środka Wirkonu, odkurzacza i tak dalej, i tak dalej. O tym będzie później, zostawmy sobie coś na film kolejny. Teraz wracając do samych kropli, sposobów aplikowania ich jest naprawdę multum. Tak naprawdę sam producent mówi nam tutaj i nawet w opisie jest napisane, że są to krople na kark. Niemniej jednak najczęściej podajemy krople na kark i drugą na wolę. Kolejny też przykład, który zresztą później pokażemy sobie na żywym organizmie, bo gdzieś tam pokażę dokładnie, jak to wygląda w naszej hodowli. Jest gdzieś tutaj w okolicach mostka. Rozgarniamy pióra, aplikujemy, czyli tak naprawdę, reasumując, żeby tutaj się nie zapętlić, 2 kropelki, jedną na kark, drugie na wolę bądź na mostek. Co jeszcze ciekawą rzeczą, słyszałem od wielu hodowców, że również stosują jedną kroplę na kark, a drugą do dzioba. Osobiście ja tego nie stosowałem, dlatego nie będę się tu wymądrzał, czy to dobrze, czy niedobrze. Wiem, że naprawdę kilku takich znaczących hodowców tak robi. By trzeba było gdzieś tam tych filmy
sobie przeanalizować, może spytać u źródła. Ja mówię Wam tutaj o sposobie aplikacji przez nas. I to na pewno. Zbliża się, kochani, okres zimowy. Zostawmy sobie te krople na bok. Wielkimi krokami. Dni są coraz krótsze. Jak wszyscy wiemy. Bardzo dużo zapytań od Was. Czy w owym momencie karmimy gołąbki raz, czy robimy to 2 razy? Ja już kiedyś, dawno temu, powtarzałem, że zawsze, ale to zawsze uważam, że powinno karmić się gołąbki 2 razy. Nie dotyczy to może osób, które lecą na tak zwany pełny karmnik, ponieważ wiadomo, tam karma jest, cały czas jest tylko dosypywana. Niemniej jednak, jeśli karmimy, powiedzmy, ilością, która ma być zjedzona od razu, róbmy to 2 razy dziennie przez cały rok. I kilka zagadnień w tej kwestii Wam dzisiaj opowiem, dlaczego tak, a nie inaczej. Pierwszą z tych kwestii, i kto wie, czy nie najważniejszą, musimy wiedzieć, że nasze gołębie, myślę, że o tym wiemy, tylko często zapominamy, są sportowcami. I sportowiec raczej, u sportowców nie występuje tak, że powiedzmy skoczek narciarski, on ma jakąś tam dietę, ponieważ skacze zimą, a w tym sezonie wolnym od startów nie zmienia diametralnie diety. To jest to, o czym mówiłem bardzo często, że musimy pewne rzeczy brać na logikę gdzieś tam, ponieważ ta forma kompletnie by spadła. Czyli jak najbardziej robimy to 2 razy dziennie. Druga rzecz i mega ważna, co niesie za sobą za zagrożenie karmienia tylko raz dziennie. W moim mniemaniu, powtarzam, w moim mniemaniu, sytuacja jest bardzo oczywista. Gołębie karmione raz poza sezonem mają tendencję do napychania się. Czyli po prostu jedzą przez siłę, jedzą na tak zwany umór, żeby im na dłużej starczyło. I uważam, że jest to daleko szkodliwie. Nawet każdy dietetyk, każdy lekarz, każdy człowiek, każdy sportowiec, który ma troszeczkę pojęcia o dietetyce, powie, że lepiej jeść często, a mniej, niż rozpychać sobie żołądek jednorazowo. A właśnie przy karmieniu raz dziennie występuje ten oto problem. Druga sprawa, zapewne większość z Was pracuje i nie jest w stanie, teoretycznie, nie jest w stanie karmić 2 razy dziennie. Być może tu warto by było troszeczkę gdzieś tam doświetlać te gołąbki i po prostu dać im jeść i co bardzo ważne. Kolejny błąd, który bardzo często jest przez hodowców popełniany i naprawdę często się z tym spotykam, to nawet widziałem osobiście, nie tylko zostało mi powiedziane, a widziałem, to jest obrazek, w którym wracamy, powiedzmy robi się ciemno o godzinie 16, wracamy o 15:30, szybko biegniemy do gołębnika, damy jedzenie i gasimy po chwili światło. Jest to wielkim błędem, ponieważ jak można zauważyć, siedząc dużo z gołębiami, gołąb, który pobierze sobie karmę, on kilkukrotnie będzie dochodził do tego pojnika. W przeciwnym razie, jeśli nie damy mu takiej szansy, ponieważ zgasimy światło, czy zrobi się ciemno, z całą pewnością będzie miał problemy gastryczne i zaraz kał będzie, jaki będzie, będą to jakieś na pewno dolegliwości bólowe brzucha i nagle będziemy słyszeć o chorobach, o wymyślaniu chorób, że coś jest nie tak,
Gołębie polewają, gołębie siedzą najeżone i tak, może właśnie to jest kwestia diety. Jak każdy organizm potrzebujemy pobierać wodę. Czyli zakładając opcję, o której Wam powiedziałem, moja propozycja jest taka, że jeśli nie macie tego czasu i powiedzmy macie bardzo ograniczone, że wracacie, tak jak mówiłem wcześniej, 15:30, o 16:00 w zasadzie już jest ciemno, wracacie, dajecie jeść i dajcie naprawdę tą godzinkę chociażby tym gołąbkom ze światłem, wtedy byłoby, myślę, optymalnie, gdzie ten gołąbek sobie kilka razy dojdzie do tego pojnika i wtedy na pewno będzie o wiele lepiej. Jeśli mówimy o osobach, które mają czas, ale po prostu jakby nie wiedzieli o tym, co niesie za sobą, według mnie oczywiście, karmienie raz dziennie i nie na pełny karmnik, które oczywiście jest wykluczone, jak mówiłem wcześniej, to może powiedzmy zrobić to o godzinie 14:00. Te drugie karmienie i dać troszeczkę więcej tej karmy, żeby do samego ciemka gołąbki mogły sobie pojadać i przede wszystkim popijać. Jeśli chodzi o samą karmę, bardzo dużo ludzi już popatrzyło, że w zasadzie gołąbki z większego są już wypierzone, to przechodzą na jakąś tam ekonomiczną, zimową karmę, zwał jak zwał. Powiem Wam szczerze, że w moim mniemaniu jest to kolejny błąd. W naszej hodowli, przynajmniej do końca roku, karma będzie naprawdę petarda. Kolejna sprawa. Uważam, że bardzo dużo hodowców przesadza z ilością suplementacji. Tego naprawdę nie trzeba mieć tak dużo. Często piszecie w wiadomościach, co teraz podawać gołębiom i takie moje, mówię, naczelne rzeczy to jest na pewno gdzieś maślanka do bardzo dobrej karmy oczywiście. Karma to jest przede wszystkim nośnikiem wszystkiego jest karma. Ma być petarda taka, że aż będzie buzować w tym karmniku. To ma być lepsza karma jak kiedykolwiek. I teraz wracając do tematu, bo troszeczkę odbiegliśmy i przyznam się szczerze, że się zakręciłem. Wracając do suplementacji. Niech to będzie maślanka. Raz na jakiś czas. Bardzo prosto to się robi. Ja bodajże nawet nakręciłem kiedyś, gdzieś jest filmik, jak my tą maślankę podajemy. Po prostu lejemy sobie na tyle, żeby to rano jeszcze nie pływało, a wsiąkło w karmę. Zrobi nam się skorupa, rozwalamy tą skorupę, podajemy gołąbkom. Jakiś jogurcik. Czarny bez. Oczywiście nie zapominamy o minerałach. Gdzieś tam jakiś toilamin, czy kwiat siarczany. Ale naprawdę nie trzymać się żelaznie, że dzień w dzień te gołębie muszą się czymś opychać. Przyznam się szczerze, że my w naszej hodowli paradoksalnie bardzo mało stosujemy suplementów. Troszeczkę na pewno dajemy na pierzeniu, wspomagamy je. Gdzieś tam naprawdę odrobinę dajemy przed puszczeniem w pary. Za to w sezonie lotowym, no można by rzec, że nasze gołąbki prawie że nie widzą czystej wody, czystej karmy. I teraz gołębie, które nie są jakoś bardzo suplementowane na siłę, często naprawdę, bo hodowca, ale co jeszcze można podać? Naprawdę, przesada w żadną stronę nie jest dobra. I teraz powiem Wam szczerze, że co jest fajnego, to po pierwsze naturalna odporność tych gołębi, ponieważ one nie są stale wspomagane czymś tam i wtedy w sezonie lotowym, jak dostaną jakiś tam
jakiś suplement, on działa w zasadzie dużo lepiej, bo ten organizm jakby bardziej reaguje. No, wszyscy wiemy doskonale, że jeśli nadużywa się czegokolwiek, no to już nie działa tak, jak powinno i właśnie dlatego, czy suplementy, czy powiedzmy, podobnie jest z antybiotykami. W ostatnich latach bardzo dużo hodowców stosuje gdzieś tam właśnie teraz jesienią kurację. Kurację na salmonellozę i tak dalej, co ja już mówiłem chyba kilkakrotnie. Ja osobiście nie używam. Jakby racja, dlaczego to jest teraz, a nie kiedy indziej, też jak najbardziej przyjmuję, że tak można do tego podejść, ponieważ jak wszyscy wiemy, przy pierzeniu gołębie są naprawdę w słabej kondycji fizycznej, są osłabione i kuracja pozwoli nam gdzieś te najsłabsze osobniki wyplemić ze stada, jednak ja nie robię takowej kuracji absolutnie na żadnym pierzeniu, nie robię nic, nie neguję ludzi, którzy to robią. Jak to mówiłem wielokrotnie, jest wiele dróg do sukcesu. Pytanie zasadnicze, bo skoro mówi się, że nie podawać żadnych antybiotyków na pierzeniu, jeśli wystąpi problem, jakiś naprawdę problem zdrowotny w stadzie, wtedy się nie zawaham. Jeszcze kolejna rzecz, o której chyba nikt jeszcze w internecie nie mówił i na pewno jest to dla większości tak zwane archiwum X, to jest problem polewania gołębi. W szczególności taki problem widzimy u samczyków i muszę wam powiedzieć, że w znakomitej większości, jeśli gołąbek wszystko dobrze pobiera, fajnie się zachowuje, lecz polewa po odstawieniu samicy, jest to gdzieś tam spowodowane psychiką tego gołębia. Nie jest to absolutnie nic złego, jest to może troszeczkę uciążliwie, bo sam miałem niegdyś takiego gołębia, który jak tylko stracił samicę, czyli zostały gołąbki rozdzielone, zaczął bardzo, ale to bardzo intensywnie polewać i zapewniam wam, że to nie było nic, jakby fizycznie nic temu gołębiowi nie dolegało, o czym szybko przekonaliśmy się, że po ponownym sparowaniu alfa i omega problem znikł i już się przyzwyczailiśmy do tego. Reasumując, niektóre gołąbki, w szczególności samczyki, które naprawdę są mniej odporne na stres, co wszyscy wiemy, bagatelka, większość samiczek jest nawet w lotach dużo silniejsza psychicznie, ma dużo większą wolę powrotu do domu i tak dalej, co oczywiście nie zawsze jest zasadą, nie zawsze jest regułą, ale w większości przypadków tak właśnie jest. Dlatego też nie panikujemy, jeśli gdzieś tam jest narobione. Przyznam się szczerze, że podejrzewam, że jakby u mnie przejście teraz po półeczkach, to też nie ma tam miodu i fiołków czy mięty, jak to żartobliwie można powiedzieć, a gdzieś się to zdarzy. Nie panikujemy, niech tak trwa, niech to będzie swoim torem. Gdzieś przed łączeniem w pary, to jest koniec grudnia, początek stycznia, albo badania weterynaryjne, lub też jakieś kuracje, wtedy się przeprowadzi. Na pierzeniu nie widzę w ogóle, przynajmniej osobiście my w naszej hodowli nie robimy żadnych kuracji, żadnym antybiotykiem. Co ciekawe, nawet najbliżsi mi koledzy robią takową kurację, są super zadowoleni. Absolutnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie neguję. My nie robimy, pokazuję wam dwie drogi. Jeśli chodzi, jak taką kurację zrobić jesienną, to gdzieś tam znowu odsyłam do filmików. Wiem, że na pewno po raz kolejny tutaj powiem, że Dominik Palarski gdzieś tam
opowiadał o takiej kuracji, która świetnie u niego się spisuje. Może tam jest bardzo dużo hodowców, gdzieś tam śledzicie te filmy, na pewno wielokrotnie się spotkaliście, czym, kiedy, po co i dlaczego. Odsyłam jak najbardziej. Ja sam lubię mieć kilka spojrzeń na dany temat, dlatego też takowe opcje są. Czyli karmimy gołąbki 2 razy dziennie, karmimy dobrą karmą, bogatą karmą, zróżnicowaną karmą. Jeśli zostały Wam jakiekolwiek środki z sezonu lotowego, nie wahajcie się, ponieważ, powtarzam, rzeczy płynne, pomijając fakt, że mogą mieć jeszcze datę ważności, przypominam jedno, data ważności na opakowaniach jest data do momentu otwarcia, w szczególności ma się to do rzeczy płynnych, tak zwanych syropów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszyscy wiemy, że oleje jako tako mają datę, ponieważ muszę ją mieć, ale czy one faktycznie się psują, tego nie wiem. Mówimy bardziej o jakichś tam typowych lecytynkach, takich i takich rzeczy. W najprostszym wypadku z pewnością stracą one swoje właściwości, a może też się zdarzyć, że jeśli zostawimy takie suplementy na przyszły rok, możemy potruć gołębia, a tego byśmy nie chcieli, dlatego moja propozycja jest wszystko, co zostało z sezonu lotowych, jak najbardziej można teraz dawać i na pewno gdzieś tam to też w tym pierzeniu może pomóc, żeby po prostu nie wywalać, nie marnować. Wszyscy wiemy, ile to pieniążków, ile kasiory to nas kosztuje. Szukamy gdzieś tych oszczędności i tak dalej, i tak dalej. Teraz może przejdziemy już na sam koniec. Krótko pokażę Wam to, o czym mówiłem wcześniej, jak aplikujemy w naszej hodowli te oto krople dla tych troszkę mniej, że tak powiem, zamożnych albo oszczędnych. Polecam gdzieś udać się po inwermektynę do lekarzy weterynarii. Być może nawet jest to ten sam produkt. Druga sprawa, gołąb, na którym będę to pokazywał, stan jego upierzenia jest, delikatnie mówiąc, fatalny, bo jedna rzecz, że pierzy się, a druga rzecz, został on zaatakowany i bardzo, bardzo zbezczeszczony przez drapieżnika, dlatego od razu wyprzedzam wszystkie uwagi krytyczne, w jakim stanie ten gołąb ma upierzenie. Dlaczego ma takie, a nie inne, zapewniam, co pokażę już może w najbliższym materiale, że reszta gołąbków jest w super stanie, a celowo ten jeden egzemplarz, korzystając z tego, że jest bardzo rozpierzony, co na pewno pomaga, w tym przypadku będzie tu na filmie naszym aktorem głównym. Zapraszam do filmu i zarazem żegnam się z Wami. Tyle ode mnie na tą chwilę. Zostańcie do końca. Działamy. Cześć. No i teraz może przejdźmy sobie do naszego głównego zagadnienia, a więc na żywym organizmie. Pokażę Wam, jaką technikę przyjęła nasza hodowla, jak my to robimy u nas. A więc przejdźmy teraz do rzeczy. W klatce znajduje się główny bohater zamieszania. Teraz może pozwolę sobie po niego sięgnąć, albo zresztą może już przygotuję sobie, jako że jestem sam, to będzie nam znacznie łatwiej. Wyciągamy głównego aktora. I teraz, podobnie jak przy szczepieniu, chwytamy, rozgarniamy mu piórka, dajemy
jedną kropkę na kark. Możemy go sobie odwrócić. I w naszym przypadku druga kropla ląduje na wolę. I to tak naprawdę w zasadzie tyle. Dodam tylko, że sam producent tych kropli pokazywał na filmie, że ta druga kropla mogłaby być tu, na wysokości mostka. Czyli odgarniamy, o tu jest dosyć mocno, widzimy i na gołą skórę można podać w to oto miejsce. Także jak widzicie, technika dowolna, z pewnością działają. Na jak długo to starczy, no to się okaże. Producent, jak mówiłem wcześniej, twierdzi, że 12 miesięcy, w co ja tak nie do końca wierzę, aczkolwiek jak wszyscy wiemy, sama firma Tolisan jest bardzo dobrą, bardzo znaną firmą, rzetelną firmą i myślę, że właśnie z tej przyczyny sięgnąłem właśnie po owe krople.